Profesor filozofii rozpoczyna wykład, zwracając się do studenta wierzącego w Boga. Profesor: wierzysz w Boga, prawda? Student: tak, proszę pana. Profesor: czy Bóg jest dobry, wszechmocny? Student: tak, Bóg jest doskonale dobry i wszechmogący. Profesor zwraca się do klasy. Jeśli Bóg jest dobry i wszechmogący, dlaczego istnieje zło, wojny, choroby i cierpienie? Jeśli tego nie powstrzymuje, to albo nie jest dobry, albo nie jest wszechmocny. Co na to powiesz? Student milczy. Profesor ciągnie dalej. Widziałeś kiedyś Boga? Słyszałeś Go? Dotknąłeś lub zmierzyłeś? Jeśli nie, jak możesz twierdzić, że Bóg istnieje według nauki? Zgłasza się inny student. Drugi student odpowiada: panie profesorze, czy mogę zadać kilka naukowych pytań? Czy ciepło istnieje? Profesor: oczywiście, to energia, którą można zmierzyć. Drugi student: a zimno? Profesor: tak, też istnieje. Drugi student: w rzeczywistości nie, proszę pana. W termodynamice zimno nie jest odrębną energią. To brak ciepła. Na przykład 0 absolutne to minus 273,15 stopnia. Punkt, w którym ustaje ruch cząsteczek. Nie da się zejść niżej. Zimno to tylko określenie braku ciepła. W sali zapada cisza. Podobnie ciemność nie jest bytem, to brak światła. Możemy mierzyć światło w luksach, ale nie da się zmierzyć ciemności. A więc czym jest zło? Czy da się je zmierzyć? Nie. Zło to brak dobra. Gdy brakuje sprawiedliwości, miłosierdzia i sumienia, pojawia się zło. Bóg nie jest materialny. Widzimy zaledwie 0,0035% widma elektromagnetycznego. Nie widzimy promieniowania UV, fal radiowych czy rentgenowskiego, ale wiemy, że istnieją. Tak jak myśli, miłość czy sumienie, nie da się ich zobaczyć, ale odczuwamy ich obecność. Student żartuje. Panie profesorze, czy ktoś z nas widział pański mózg? Dotknął go? Usłyszał? Nie? To według metod empirycznych. Czy mózg istnieje? Sala wybucha śmiechem. Student kończy. Nie możemy zmierzyć Boga jak skały, ale życie, moralność i wszechświat wskazują na Jego istnienie. Nauka nie obala Boga. To pokazuje doskonałość Jego stworzenia. Dziękuję, że jesteś tutaj. Zasubskrybuj, aby oglądać więcej inspirujących i duchowych treści. Do zobaczenia w kolejnym filmie.